Cześć, z tej strony Przemek z Dertusz. Dziś skupimy się na temacie, który często bywa pomijany, ale jest równie ważny co zakup samej drukarki, a mianowicie na kosztach jej eksploatacji. Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego mimo zakupu taniej drukarki kończycie z wyższymi wydatkami? Dziś rozwieję wszelkie wątpliwości i dowiemy się, co tak naprawdę kryje się za kosztami eksploatacji drukarek. Zapraszam do oglądania. Wielu z nas może myśleć, że kluczem do oszczędności jest zakup tańszej drukarki, ale to niestety nie zawsze jest prawdą. Producenci drukarek wprowadzają na rynek tanie urządzenia, jednak zarabiają na nich poprzez kosztowne materiały eksploatacyjne. To, co nazywamy kosztem zakupu, to jedynie około 20% całkowitego kosztu eksploatacji drukarki. W obliczeniu kosztów eksploatacji drukarki kluczową rolę odgrywa model TCO, czyli Total Cost of Ownership. To nie tylko koszt samego urządzenia, ale także materiałów eksploatacyjnych, papieru, napraw, serwisowania oraz zużycia energii elektrycznej. Okres użytkowania również ma znaczenie, a producenci podają go jako żywotność drukarki. Jako że na koszty energii elektrycznej nie mamy wpływu, a kosztów napraw nie jesteśmy w stanie przewidzieć, to skupię się dzisiaj na pozostałych czynnikach. Zacznijmy może od kosztów eksploatacji, które różnią się w zależności od rodzaju technologii, w jakiej drukarka pracuje. Laserowe i atramentowe drukarki mają swoje zalety i wady. Podczas wyboru urządzenia trzeba brać pod uwagę indywidualne potrzeby. Na naszym kanale jest już odcinek, w którym bardziej szczegółowo opowiadam o różnicach pomiędzy drukarkami laserowymi i atramentowymi. Kolejnym aspektem są materiały eksploatacyjne, gdzie oszczędności można osiągnąć także przez wybór zamienników, tuszów i tonerów. Są one równie dobre jakościowo, ale kosztują znacznie mniej. Przykłady ustawień drukowania czy zastosowanie innych materiałów mogą również wpływać na koszty eksploatacji. Jaki papier do druku wybrać? Warto zwrócić uwagę na rodzaj używanego papieru do druku. Niektórzy producenci oferują dedykowane papiery, ale to często związane jest z wyższymi kosztami. Ważnym jest również zastosowanie papieru o odpowiedniej gramaturze dla uzyskania najlepszych rezultatów. Jeśli chcesz, aby Twoje wydruki cieszyły jakością, nie stosuj papieru o gramaturze niższej niż 80 g na metr kwadratowy. Standardowy arkusz o takich parametrach sprawdzi się zarówno przy wydrukach laserowych, jak i atramentowych. W kwestii kosztu wydruku jednej strony producenci deklarują wydajność wkładów drukarek, ale warto zrozumieć, co oznacza 5% zaczernienia strony. Już wyjaśniam. 5% pokrycia tuszem lub tonerem otrzymujemy drukując tekst zajmujący około pół strony zapisanej czcionką Times New Roman o rozmiarze 12. Będą to na przykład listy, podania albo jakieś inne pisma urzędowe. Dlatego liczba podana przez producenta może być znacznie wyższa niż rzeczywista liczba wydrukowanych stron. Podsumowując, podczas doboru drukarki musimy spojrzeć nie tylko na cenę jej zakupu, ale także na koszty eksploatacji. Analizując te czynniki, minimalizujemy ryzyko, że nasze oszczędności na zakupie zostaną zniweczone kosztami eksploatacji w dłuższej perspektywie. Pamiętajcie, odpowiedzialne podejście do wyboru drukarki pozwala na minimalizację kosztów i pełne wykorzystanie potencjału naszego sprzętu. Jeśli informacje zawarte w filmie okazały się Wam przydatne, zostawcie po sobie łapkę w górę, zasubskrybujcie nasz kanał po więcej takich materiałów. My widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć!